po tym filmie mnie skasujecie. Ale ja to muszę powiedzieć. Znacie takie powiedzenie: nadzieja matką głupich? Jak wyjdziecie przez Downgate, w sensie tą bramę, co jest tam za mną daleko, i wychodząc pójdziecie w prawo, to dochodzicie do takiego miejsca, gdzie można iść albo w prawo, albo w lewo. A ja idę w lewo do St. Peter in Gallicantu od 8:30 do 17:00. Zamknięte w soboty? Kurwa, ja nawet nie wiem, jaki dzisiaj mamy dzień. Jaki dzisiaj mamy dzień? Chyba właśnie sobotę. Kurwa, no. Ale bez sensu. Ale brama otwarta. Da się ją przejść jak coś, no najwyżej da się. Jezu, nie, no muszę sprawdzić, jaki dziś jest dzień. Zamknięty w niedzielę, a nie w sobotę. Przecież Sunday, dzień słońca, czyli niedziela. Boże, no już mi się pierdoli. No i jest ten kościółek, a później trzeba będzie iść ostro pod górę. Ale na szczęście nie aż tak daleko. W ogóle, wiecie co, to jest chyba, tak mi się wydaje, jeden z ostatnich filmów, no bo chcę zobaczyć jeszcze ten kościół, te co są tam na górze. A, przecież wy się na mnie patrzycie, Jezu. Chcę zobaczyć ten kościół, co jest gdzieś za mną tutaj. Chcę zobaczyć ten, co jest tam na górze. No i w zasadzie w Jerozolimie więcej do zwiedzania nie mam. Odpuszczam sobie Tel Awiw, bo rozmawiałem z kilkoma osobami i powiedzieli, że Tel Awiw owszem ma swój klimat, no ale to nie jest miasto takie do zwiedzania. No to jest miasto takie, gdzie się siedzi przy drinku, można sobie usiąść na plaży, kocyk rozłożyć. Na coś takiego jest trochę za zimno, bo nawet teraz ja idę w krótkim rękawku, ale tak naprawdę wieje. Że bluzę mam i tak ze sobą. Wczoraj jak byłem w ogrodzie galilejskim, to wręcz pizgało i żałowałem, że nie wziąłem ze sobą kurtki. Więc tak naprawdę za wiele już pewnie nie nagram. I co, fajnie będzie, jak napiszecie może gdzieś tam w komentarzach, jak się podobało to raz, a dwa, z jakiego następnego miejsca na świecie chcielibyście mieć podobny reportaż. Reportaż za duże słowo, ale to mój reportaż, więc mam prawo to sobie nazywać jak chcę. Także tak. Nie wiem, może Gruzja, może Czeczenia, może Kosowo. Gdzieś, gdzie się najpierw tanio dolatuje. A później można kombinować. Tickets. Znowu będzie czekał. Dobra, moi drodzy, idziemy po ticketsy. No i dobra. No to co, przełączam się na drugą kamerkę. No i zobaczmy, jak to wygląda. Wieje, nadal wieje, zimno. O, w tle znowu kopuła na skale. Moi drodzy, opowiem wam parę słów o tym kościele, zanim... Aha, dobra. Zanim sobie do niego wejdziemy. I może zwiedzając teren dookoła wam opowiem. Bo w samym kościele nie wiem, czy nie będzie jakichś modlących się. No więc nie będę tam chciał im przeszkadzać. Ten kościół ma w ogóle 3 poziomy. Jest to kościół katolicki, a znajduje się on na
wschodnim zboczu góry Syjon. Nazwa tego kościoła pochodzi od... O, widzicie, tu już są ludzie. Nazwa tego kościoła pochodzi, moi drodzy, od epizodu, jaki miał miejsce w Ewangelii. On jest opisany w Ewangelii Łukasza. O ile mnie pamięć nie myli, rozdział 22, wersety 56 do 62. I według tego, co jest tam napisane, gdzieś chyba w tych okolicach Piotr trzykrotnie zaparł się pojmanego Jezusa, spełniając w ten sposób właśnie to proroctwo, które Łukasz wymienia. Kościół, moi drodzy, jest zbudowany w miejscu, które tak naprawdę jest utożsamiane z pałacem Kajfasza, czyli miejscem, dokąd przyprowadzono Jezusa po aresztowaniu. No ale pamiętajcie, że jak był prowadzony na aresztowanie, to właśnie wtedy się Piotr go wyparł. Tam schodzić nie będę, no ruiny jakie są, każdy widzi. No i cóż, podczas prac wykopaliskowych, moi drodzy, odkryto tutaj pozostałości funkcjonującego w VI wieku bizantyjskiego klasztoru oraz groty, w której zgodnie z tradycją Jezus spędził noc w oczekiwaniu na doprowadzenie go przez sąd Piłata. Klasztor został zniszczony w czasie arabskich inwazji, ale istnienie tego klasztoru potwierdza dość późny dokument z około 675 roku i identyfikuje to miejsce, moi drodzy, jako lokalizację wspomnianego już zaparcia się Piotra. Tu jest wejście, więc jeszcze nie wchodzę, tylko Wam dokończę. I co? Jest, ciężko jest, tak wiecie, i myśleć, i opowiadać, i pilnować, co nagrywać. Wcale nie taka prosta sprawa. I równocześnie ten tekst, o którym Wam mówiłem właśnie z tego 675 roku, lokuje też tutaj, moi drodzy, biblijne spotkanie. Jest, usiadłem tak, że nie przegonią zaraz. O, tu jest spoko. Ale wieje. Biblijne spotkanie Jezusa z Kajfaszem. No i właśnie to miejsce, w którym Piotr dokonał zaparcia się Chrystusa. Tak naprawdę w bezpośrednim podobno sąsiedztwie tego klasztoru. Chyba tyle. Czy jeszcze coś można o nim powiedzieć? Ten kościół jeszcze z tego, co pamiętam, istniał już w latach wypraw krzyżowych i w 1880 roku został zakupiony przez asumpcjonistów, a w 1931 poświęcono tutaj ten nowy kościół już w stylu, jak widzicie, albo nie widzicie, no niemniej jest to styl tak zwany neobizantyjski. No a co zdobi ten kościół w środku, no to za chwilę zobaczymy, jak tylko tam wejdę. Także tak, na ten moment starczy. Więcej wiedzy nie posiadam, za żadną nie żałuję. Także idziemy do środka, moi drodzy. I idziemy od dołu, od krypt. No tak jak mówiłem, są 3 poziomy. I trzeba przyznać, że ładnie zadbany, tak samo jak ten w Magdali. Ten kościół Marii Magdaleny. No tutaj co, no to nowe jest. Kurde, zobaczcie, wszystko odnowione.
Tam jest, widzę, jeszcze jeden poziom. Jeszcze nie wiem, jak tam zejść, ale pewnie z tego poziomu. Dobra, idę za wycieczką. W takim razie. No i to już mogą być starożytne ruiny. W ogóle w takich miejscach jak to, jak teraz jesteśmy, taka w zasadzie grota i coś wykutego w skale. To jest, moi drodzy, takie miejsce, gdzie pierwotni chrześcijanie właśnie gdzieś w podziemiach się spotykali i modlili. Ale później, ja Wam chyba to opowiadałem, jak chrześcijaństwo już tak trochę się umocniło, tam mówimy o roku 200-300 naszej ery, to dochodziło do tego, że chrześcijanie nie mieli tekstów, na których mogli pracować, bo wszyscy posługiwali się łaciną, a ludzie znali tylko, ludzie posługiwali się łaciną, a wszystkie teksty były po grecku i po hebrajsku. Więc święty Hieronim poświęcił wiele lat pracy na to, aby przetłumaczyć Pismo Święte z greki i z hebrajskiego na łacinę, co by, tu już nic dalej nie ma, co by właśnie dać ludziom te teksty, z których oni mogliby czerpać, uczyć się. Muszę się wydostać. Excuse me. Excuse me. Dał ludziom te teksty. No i oni mogli je wtedy czytać i ta religia mogła się umacniać, ale najpierw właśnie spotykali się w takich grotach potajemnie, bo za niebycie poganinem groziła śmierć. Tu byliśmy? Nie, tu przechodziliśmy obok, gdzie ta cała wycieczka z Nigerii była. I teraz znowu, ale to mówię, po tym filmie mnie skasujecie. Ale ja to muszę powiedzieć. Znacie takie powiedzenie, nadzieja matką głupich? No więc najpierw chrześcijaństwo obiecywało wyzwolenie. Wyzwolenie, ale ludzie myśleli, że wyzwolenie spod Rzymian. I dlatego Żydzi przechodzili, niektórzy, nie wszyscy, ale byli właśnie, nie wiem, Piotr, święty Paweł, przechodzili z wiary judaistycznej na wiarę chrześcijańską, bo mieli mieć zapewnione zbawienie. Pamiętajcie, że to byli prości ludzie, niewykształceni ludzie i przede wszystkim ta religia trafiała do niewolników, czyli właśnie do ludzi głupich, dając im nadzieję na zbawienie. I stąd się wzięło to przysłowie później, że nadzieja matką głupich. No ale teraz nikt nie pamięta właśnie, skąd to się wzięło, a wzięło się to, moi drodzy, od początku chrześcijaństwa, bo ci głupi ludzie to byli niewolnicy, byli niewykształceni i oni potrzebowali takiego wyzwolenia, a chrześcijaństwo im to dawało. Także tak, a teraz znowu przełączam kamerkę i zobaczymy już tą niecentralną pod kątem poziomów, ale tą główną, najnowszą część, tak mi się wydaje. Idziemy dalej. Zaraz, ja tu byłem. Przecież stąd schodziłem na dół, tak? Nie. Nie wiem. Nieważne. A nie, tu mnie nie było. No właśnie. Bo ja poszedłem najpierw na dół, a nie na górę. Czyli jesteśmy na 3. najwyższym poziomie. I moi drodzy,
Patrzcie. Moment. To wszystko to jest mozaika. To, co tutaj widzicie, to wszystko jest ułożone z mozaiki. Ładne miejsce. No i teraz się, a nie, no nie zdziwicie się, ale, bo to jest kościół chrześcijański, ale właśnie, kościół chrześcijański, a nie ma tabernakulum, może dlatego, żeby nie profanować, ale gdzieś powinno być. I tutaj widzicie scenę osądzenia Jezusa w kajdanach. I choinka. Spoko miejsce. Dobra, wychodzimy stąd i idziemy dalej. Ponoć i teraz gdzie ja mam iść? Na pewno gdzieś na górę.